stosunkowo niedługo szczepienia na COVID-19 będą dostępne. Na czym jednak polegają takie szczepienia? Czy są one w ogóle bezpieczne? Żeby rozwiać Wasze wątpliwości, powiem Wam kilka faktów o tych szczepieniach. W przygotowaniu jest kilka rodzajów szczepionek. Te, o których mówi się najwięcej, są to te, które zostały wyprodukowane przez firmę Pfizer-BioNTech oraz przez Modernę. Są to tak zwane szczepienia mRNA. I o nich właśnie Wam dzisiaj opowiem. Wirusy są to cząstki zakaźne, które mogą namnażać się jedynie w organizmie żywym. A więc wnikając do naszego ciała, zaczynają się namnażać. A co się wtedy dzieje w naszym organizmie? Infekcja wirusowa aktywuje nasz układ odpornościowy. W naszej krwi występują nie tylko erytrocyty, czyli krwinki czerwone, które transportują tlen, ale również krwinki białe, tak zwane leukocyty. Różne typy leukocytów zwalczają infekcję na różne sposoby. Po pierwsze mamy makrofagi. Makrofagi pochłaniają i trawią zarazki oraz martwe komórki. Makrofagi pozostawiają część atakujących zarazków zwanych antygenami. Organizm identyfikuje antygeny jako niebezpieczne i produkuje przeciwciała, które atakują antygeny. Następnie limfocyty B. Limfocyty B wytwarzają przeciwciała, które atakują antygeny, które zostały pozostawione przez makrofagi. I na końcu limfocyty T. Jest to inny rodzaj obronnych, białych krwinek. Atakują one komórki, które zostały już zainfekowane. Gdy zakazimy się COVID-em, a następnie wyzdrowiejemy, nasz organizm pozostawia trochę limfocytów T, tzw. komórek pamięci. Gdy zarazimy się tym samym wirusem po raz kolejny, właśnie limfocyty T bardzo szybko rozpoznają i aktywują układ immunologiczny. Antygeny tego wirusa zostaną bardzo szybko rozpoznane przez nasz organizm, a następnie zaatakowane przez przeciwciała wytwarzane przez limfocyty B. A czy możliwe jest wytworzenie odporności bez przebycia takiej infekcji? Szczepionka przeciwko COVID-19 pozwala nam na wytworzenie pamięci o tym wirusie bez bycia chorym. Istnieją różne typy szczepionek, jednak skutek jest bardzo podobny. Dzięki szczepionce limfocyty T i limfocyty B są produkowane, a następnie nasz organizm zapamiętuje informację o koronawirusie i dzięki temu w przyszłości odpowiedź immunologiczna będzie znacznie szybsza. O czym należy pamiętać? Wytworzenie limfocytów B i T oraz wytworzenie pamięci o danym wirusie po szczepieniu zajmuje trochę czasu, nawet do kilku tygodni, a więc pełną odporność nabywamy dopiero po jakimś czasie od szczepienia. Wyróżniamy różne typy szczepionek. Dzisiaj wspomnę tylko o 3 najważniejszych. Szczepionki białkowe zawierają nieszkodliwe fragmenty wirusa, czyli białka. Po zaszczepieniu nasz organizm rozpoznaje, że dane białka nie pochodzą z naszego organizmu, są natomiast obcymi ciałami i dlatego nasz organizm zaczyna wytwarzać odpowiedź immunologiczną. Nasz organizm zaczyna wtedy wytwarzać przeciwciała i limfocyty T. Jeśli kiedyś zostaniemy zarażeni tym samym wirusem, wtedy nasz organizm już rozpozna bardzo szybko tego wirusa i zacznie go zwalczać. Szczepionka wektorowa jest już troszkę inna. Polega ona na tym, że bierzemy innego wirusa, który jest bardzo osłabiony chemicznie, następnie do niego wprowadzamy odcinek czy kawałek wirusa, który wywołuje COVID-19, następnie wprowadzamy taką szczepionkę do organizmu. Po wniknięciu do organizmu taki wirus zaczyna produkować na przykład glikoproteiny S, czyli jest to jeden kawałek wirusa, który wywołuje COVID i dzięki temu nasz organizm rozpoznaje to jako coś obcego. Przypomina to infekcję koronawirusem, natomiast taka szczepionka nie może wywołać żadnej choroby. Nasz organizm po zaszczepieniu zaczyna wytwarzać limfocyty B i T i następnie dzięki temu wytwarzamy pamięć o danym wirusie.
Szczepionki, które zostały opracowane przez AstraZeneca oraz Johnson Johnson, to właśnie są szczepionki wektorowe. Trzeci rodzaj szczepionki są to szczepionki mRNA, które są jeszcze ciekawsze. Jak sama nazwa mówi, szczepionka mRNA zawiera mRNA wirusa. Co to jest mRNA? mRNA jest to pojedyncza nić informacji genetycznej, która koduje białka. Skrót mRNA oznacza matrycowe RNA. Co to znaczy? Otóż ta pojedyncza nić RNA stanowi matrycę dla rybosomów, czyli takiej maszynerii w naszej komórce, która odczytuje informację genetyczną. Taki rybosom przesuwa się po nici i odczytuje informację zawartą w nici RNA i następnie z tego powstają białka, które już potem wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu. Co w takim razie się dzieje w naszym organizmie, jeśli użyjemy mRNA jako szczepienia? Otóż takie mRNA wnika do naszego ciała. Nasz organizm zaczyna produkować białka na podstawie tego mRNA, ponieważ to jest informacja genetyczna, która zostaje odczytana. Ponieważ takie białka są obce, nasz organizm zaczyna je zwalniać, czyli uruchamiana jest odpowiedź immunologiczna. Pozostaje więc pytanie, co się dzieje z tym mRNA w naszym ciele? Dużo osób obawia się, że ono na przykład wnika do naszego DNA. Nie jest to prawda. Takie mRNA bardzo szybko ulega degradacji, czyli jest po prostu niszczone, ponieważ takie cząsteczki mRNA są bardzo niestabilne. Ale o co właściwie tyle szumu? Otóż szczepionka, która została stworzona przez Pfizer-BioNTech, jest to pierwsza licencjonowana szczepionka mRNA. Czy to znaczy, że ta technologia mRNA jest użyta dopiero po raz pierwszy na świecie? Nie. Ta technika już powstała, czy była publikowana już w latach 90., czy nawet w 1989 roku. Jednak dotychczas była używana raczej tylko w laboratoriach oraz także w badaniach klinicznych. Czyli testowane już były szczepionki, które mają zwalczać na przykład choroby nowotworowe. Jednak ta szczepionka mRNA przeciwko koronawirusowi będzie pierwszą szczepionką, która będzie w użyciu dla wszystkich ludzi. Największym problemem było jednak stworzenie metody, jak dostarczyć skutecznie takie mRNA obce do naszego organizmu. Otóż nasze organizmy są zaprogramowane w ten sposób, że jeśli rozpoznają jakieś ciało obce w naszym organizmie, od razu zaczynają je zwalczać. Problem w takim razie jest taki, że jeśli wprowadzimy takie obce mRNA, które pochodzi od wirusa, nasz organizm automatycznie zaczyna wykrywać je jako coś obcego. Dlatego to było bardzo istotna rzecz do pokonania, czy przeszkoda do pokonania w szczepionkach mRNA, żeby jednak nasze ciało najpierw zaczęło produkować proteiny, czyli białka, na podstawie obcego mRNA. Właśnie dlatego szczepionka przeciwko koronawirusowi, szczepionka mRNA jest tak dużym osiągnięciem. W takim razie wymienimy sobie zalety szczepionek mRNA. Przede wszystkim takie szczepienia są bardzo szybkie, czyli wytworzenie takiej szczepionki wymaga znacznie mniej czasu niż tradycyjne szczepionki oraz potrzebne jest dużo mniej składników w produkcji. Po drugie, żeby wytworzyć odporność przeciwko wirusowi, potrzebujemy jedynie bardzo niewielkiej ilości mRNA. Dlatego uważa się, że produkcja takiej szczepionki powinna być tańsza. Po trzecie, uważa się, że produkcja masowa takiej szczepionki mRNA powinna być dużo łatwiejsza niż produkcja innych szczepionek. Otóż jeśli mamy jakąś platformę do wytwarzania takiej szczepionki mRNA, w przyszłości ta sama platforma może być użyta do wytworzenia innych szczepionek mRNA przeciwko innym chorobom. Czy są natomiast jakieś wątpliwości albo pytania odnośnie takiej szczepionki mRNA? mRNA jest cząsteczką bardzo nietrwałą. W związku z tym taka szczepionka mRNA musi być transportowana i przechowywana w odpowiedniej temperaturze. Jeśli chodzi o szczepionkę Pfizer-BioNTech, taka szczepionka powinna być transportowana i przechowywana w minus 70 stopniach Celsjusza, natomiast tylko przez krótki okres w lodówce. Jeśli chodzi o szczepionkę Moderny, taka szczepionka może być transportowana i przechowywana w temperaturze minus 20 stopni, natomiast może być przechowywana w zwykłej lodówce do 30 dni. Inna kwestia jest taka, że taka szczepionka może również wywołać niechcianą
odpowiedź immunologiczną naszego organizmu. Otóż takie cząsteczki mRNA są to obce cząsteczki, dlatego nasz organizm może nadmiernie na nie reagować. Dlatego naukowcy opracowali tę szczepionkę w taki sposób, żeby fragmenty mRNA były jak najbardziej podobne do naszego mRNA. Ostatnia kwestia jest związana z tym, co się dzieje z mRNA, jeśli nie trafi ono do naszych komórek. Jeśli trafi do komórek, wtedy wywołuje odpowiedź immunologiczną, natomiast część osób obawia się, co się stanie, jeśli takie mRNA nie trafi, nie przedostanie się do komórek. Otóż ryzyko jest bardzo, bardzo niewielkie, ponieważ cząsteczki mRNA są bardzo wrażliwe i szybko się rozpadają w naszym ciele, a więc nie powinno być w związku z tym żadnych problemów. Mam nadzieję, że ten odcinek przybliżył Wam, czym są szczepionki mRNA, czy należy się ich obawiać, czy wręcz przeciwnie, a także pozwoli Wam podjąć decyzję, czy warto się zaszczepić.